Witam. Dzisiaj 23 sierpień 2024 rok. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza i oczywiście dzisiaj historia naszej zodiakalnej panny. Panna. Czy jest rozgarnięta? Trudno powiedzieć, ale na pewno jest szczegółowa. Jak z panną postępować? To problem będziemy rozwiązywać, ale cóż panna może? Oj, wiele może i nie może, bo to panna jest taka troszeczkę zadufana w sobie, ale jednocześnie bojąca się wszystkiego tego, co dookoła jest. I jakby można było powiedzieć, to panna tylko liczy na to, że jej się uda. No i czasami z perfekcjonizmem cyrulika potrafi coś wykonać. Dlatego wśród panien jest najwięcej lekarzy i nie tylko lekarzy, ale i też bakałarzy i wielu innych, którzy potrafią zmyślać i być gdzieś w fantazji. No, największą panną jest nasz łódzki poeta Tuwim. Bo stworzył lokomotywę i nie tylko ptasie radio i coś tam jeszcze i kwiaty polskie też opisał i wiele innych rzeczy. No więc w tym momencie, kiedy panna może, a nie może, o mój Boże, co panna zrobi, kiedy będzie musiała zastanowić się, jak to jest. A przecież tak jest, że musi ona zrozumieć jedno, że jest panną i szczegół nie jest najważniejszy. Nie potrzeba wyrywać z kwiatków płatków, by dowiedzieć się, że ktoś kocha mnie. Czy pannę można kochać? Oczywiście, jeżeli tylko patrzymy na to, że ona jest tak szczegółowa, że ciągle się pyta, kochasz mnie? A jeżeli usłyszy, że nie, to co zrobi? No, rozgarnie się w tym szale i oczywiście, że przetrzyma wszystko, bo natura jest nasza taka, że szczegół nas zabija. I dlatego też nie za bardzo znosimy my, którzy nie jesteśmy spod tego znaku, właśnie tych przytyczek, tych problemów, które stwarzają nam właśnie pannę. Czy panna potrafi zyskać na tym, czy tylko myśli? No cóż, można mieć kwiat, który jest przepiękny, bo to kończyna, więc cóż, można by było to zjeść, czy też, ale czy warto? Bo czasami wydaje się nam, że możemy, a nie chcemy. Dlaczego? Dlatego, że panna nauczyła nas, że jesteśmy tacy, a nie winni, a jednak agresywni. Czy panna jest agresywna? Trudno powiedzieć. Czasami lubi walczyć, lecz zawsze walczy o jedno, o prawdę. Zawsze walczy o to, że chce być bardzo szczera, ale niektórym pannom się to nie udaje, bo to jest w zależności, kiedy ona urodziła się, w jakiej fazie. Czy z pannami można się zaprzyjaźnić? To jest trudne do zrozumienia, bo są znaki, które uwielbiają się, a są znaki, które po prostu nie trawią. Takim znakiem jest chociażby ta przyszła waga. Dlatego panny nie za bardzo lubią. A dlaczego tak jest? No proste. Planeta Merkury zbudowana jest w ten sposób, że z natury ona lubi informować i gadać, ponieważ ona jest władcą bliźniąt. A tutaj nagle panną rządzi. Jak panna może być spod Merkurego, kiedy Merkury transformuje i robi dziwne rzeczy. Dlatego panny mają czasami bardzo dziwne podejście do swojej tożsamości, czy też zastanawiają się, kim są. Czy są już
w tej grupie czy w tamtej, co się teraz stało na olimpiadzie. To panniaste są ruchy i musimy się do tego przygotować, bo panna czasami robi nam jakieś dziwne zachowania. Te zachowania są bardzo często niezrozumiałe tylko dlatego, że tak jest. No cóż, życie jest czasami spełnione tylko w jednym momencie, kiedy chcemy, ale potrafimy to wykonać. Jeżeli wykonamy, mamy w pełni zadowolenie z nas i z tego wszystkiego, co dookoła nas się dzieje. Co teraz, jeżeli panna nam zrobi jakąś przykrość? Najlepiej zostawić, bo nie ma sensu dotykać i szukać gdzieś z wady, ponieważ panna wyciągnie jakieś argumenty i dopiero się dowiemy, że nie chcemy utrzymywać kontaktu. A powód jest taki, że panna zawsze ma rację w tej argumentacji oczywiście, ponieważ wyjmie taki powód, że w tym powodzie będzie jeszcze bardziej niezrozumiała i niezrozumiany jest ten czas, który jest dookoła nas i w tym czasie my się po prostu nie mieścimy, bo zmieścić się w takim, a nie innym rozważaniu to problem. Problemów zawsze jest mnóstwo, bo jednym z najważniejszych problemów jest to, że jesteśmy. I w związku z tym mamy pewien system myślenia, który nam pozwala matematycznie obliczyć średnią. I właśnie panna to często referuje i kombinuje, dlatego też dużo wśród nich jest matematyków i w dodatku najważniejszą rzeczą jest to, że są medyczne. To przecież przedstawiciel największy Lem, który był lekarzem i jednocześnie stworzył tą teorię fantazji, ale przecież był najmłodszy w matematycznej szkole tej lwowskiej. I to jest bardzo charakterystyczne, że tutaj taktowanie i umiejętność, chociażby to, co robił Mickiewicz w swoich wierszach i był matematykiem, to też tworzy to, że wiersz bez umiejętności, doświadczenia tego słowa nie ma sensu, ponieważ dlatego, że kiedy jest, to on jest prawidłowy, a jeżeli go nie ma, to on nie ma rytmu, nie ma taktu, nie ma tej synkopy, która uderza bardzo często w każdą literę i umiejętność zrobienia tego wszystkiego w perfekcyjny sposób. A to panna potrafi. Panna wiele rzeczy potrafi, o których będziemy rozmawiać cały czas i przez dłuższy czas, tylko dlatego, że jeżeli potrafimy zrealizować taki świat, a nie inny, to trzeba przyznać, że piękno jest wtedy, kiedy jest wolne, co panna nie za bardzo toleruje. Panna chce mieć czysto i przejrzyście, kiedy my wolimy w chaosie. Panna chce mieć perspektywę przyszłości. My, czy chcemy? Trudno to powiedzieć. Czasami wydaje się, że wszystko jest w porządku, a tutaj nagle podnosimy i nic nie ma, bo to, co byśmy chcieli podnieść, jest nierealne. I właśnie to są panniaste sprzeczności naszego życia. Ponieważ zawsze panna lubi tą perfekcję i ta perfekcja jest w tej przyrodzie. Czy ta przyroda przeżyje? Na pewno nie, bo niedługo jesień. A czy wiosną będzie? A gdzie zima?
A jeżeli przyjdzie zima i zniszczy to wszystko, to jak będzie? I w tym chaosie, w którym znaleźliśmy się, musimy odgadnąć, czy nam warto. Jeżeli przyglądamy się temu wszystkiemu, to wszystko jest wolne i buduje się. Lecz harmonia polega na tym, że nam pozwolono. I teraz właśnie, kiedy jest ten znak Panny i króluje, o czym mówiłem wczoraj, a dzisiaj mówię nieskładnie, ale o Pannie i zawsze będę mówił nieperfekcyjnie, bo perfekcja doprowadzi do tego, że w pewnym momencie stwierdzicie, że to nie jest prawda. Bo prawdą jest tylko to, że każdy z nas jest jednostką niepowtarzalną. I tutaj Panna nie może rozegrać tego matematycznie. I matematycznie nie uda się stworzyć czegoś, co staje się jednolitą bryłą, bo nie jesteśmy przestrzenią, która jest obliczalna. Jesteśmy nieobliczalni w naszym całym życiu i to jest sprzeczność z tym wszystkim, co dookoła. Bo jestem, ale myślę. Jeżeli myślę, to posiadam. Kogo? Siebie. I w tym wszystkim jest ta duchowość, która jest dla Panny w pewnym sensie zrozumiała, bo chce poznać coś więcej, a to jest nieosiągalne. I nieosiągalność jest dla Panny fascynującą sceną, bo kiedy przyglądamy się jednemu, co jest najważniejszą rzeczą, że miłość, pragnienie i spełnienie tego wszystkiego stanowi jakby jedność. I w tej jedności musimy się odwrócić i zobaczyć i spojrzeć prawdzie w oczy. Czy jesteśmy tacy, czy potrafimy wygrać ze swoimi myślami, czy też utopić się w tej smole wyobraźni i z niej nie możemy wyjść, ponieważ Panna sobie wyobraża coś, co jest zupełnie nietolerowane. Dlaczego nietolerowanie jest nagle planem, który jest w gruncie rzeczy samobójczym? I czy może być tak, że Panna doprowadza sama siebie do klęski? To częste zjawisko w całej perspektywie, dlatego też Panna porzuca pewne ideały i przechodzi gdzieś do próżni, bo w tej próżni najlepiej jej jest i wtedy staje się historią, która była, ale się nie skończyła i nigdy nie wraca, bo nie ma sensu, trzeba zostawić, bo kiedy zostawiamy coś na tym planie, to ten plan staje się wolny, niezależny i nie od nas on zależy, tylko od tego, co się stanie dookoła nas. Jak otoczenie zagra i jak będzie. Panna się nad tym nie zastanawia. Uważa, że można iść na żywioł i zwyciężyć z tym wszystkim, co nazywamy ja tu jestem. I tak ma być. Nigdy tak nie jest, bo życie przynosi nam coraz nowsze sytuacje. To retrogradacje planet, to też ruchy wsteczne i pójście do przodu, kwadratury, które budują w nas tą energię i ten kwinkus, który jest ciągle aktualny od barana do panny. I ten palec Boży, który jest, kiedy spojrzymy przez przyszłego skorpiona i uderzymy w sedno wagi. I wtedy dopiero zorientujemy się, że coś jest tutaj, ani tu nie do stworzenia. Ale możemy przepracować to umiejętnością
logicznego myślenia, które właśnie przynosi nam Panna. Ale ta logika musi być oparta o systematykę i o dokładność właśnie wagi. I trzeba tutaj pojąć, że to wszystko jest harmonią całego życia. I my w tym momencie tej kwinkunsowej wyobraźni musimy zauważyć, że wchodzimy w rozetę i kwinkunsów i wtedy zaczynamy krążyć niezupełnie dokładnie, ale ona jest już nieskończonością. I w tym całym planie jest jedno zagadnienie najważniejsze, że to nas dotyczy. I tutaj ten kolor nie jest wszechwładny, bo to nie jest kolor. To jest żywioł, to jest biologia, to jest chlorofil, który ma ten odcień przy tym drzewie, ale przy tym zupełnie inny, ale tam daleko jeszcze inny. I dlatego też różnią się od siebie chociażby nie tylko gatunkowo, ale rosnąc w różnych miejscach. A co dopiero, kiedy my stanowimy jedność i całość, a jednak każdy z nas jest inny i ma coś w sobie z tej Panny. Trudne to, ale do przemyślenia, bo na tym polega astrologiczne myślenie, żeby znaleźć gdzieś puentę. Puenta jest tylko jedna. Kiedy wiemy, że nic nie wiemy i odkrywamy cały czas nowe przestrzenie. Jeżeli są te nowe przestrzenie, to radzę na nie spojrzeć. Z Bogiem. Do zobaczenia. Do jutra. A jutro dalsze rozważania. Nie tylko o Pannie, ale w Pannie. Bo dzisiaj dzień Panny. Dłoda Samsa Panny. Bo jeszcze jesteśmy w Pannie. Trzymajcie się cieplutko. Z Bogiem.